Dzisiaj zbudujemy zaawansowanego agenta do tworzenia treści na naszym blogu. Wspominałem już kilka razy, że jednym z dosyć istotnych dla mnie źródeł przychodu jest mój blog. Na moim blogu zarabiam na kilka różnego rodzaju sposobów. Po pierwsze, poprzez współprace sponsorowane, tak jak podczas tego materiału, gdzie partnerem mojego kanału jest Hostinger, między innymi, czyli bardzo dobry serwer VPS Hosting, który pozwala na hostowanie aplikacji do tworzenia agentów N8N bezpośrednio w tym hostingu. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Natomiast pewnym źródłem przychodów, również dla mnie, są publikacje artykułów sponsorowanych na moich blogach contentowych. Przez kilka lat, prowadząc swoją działalność reklamową i starając się współpracować z różnymi niszami, czasami tworzyłem strony dedykowane, na przykład nieistniejącą już stronę marketingrestauracyjny.pl, gdzie pisaliśmy sporo artykułów na temat tego, jak zrobić skuteczny marketing w przypadku posiadania własnej gastronomii. No i tak też właśnie taki serwis contentowy sobie powstał. Kiedy zakończyłem już ten projekt, to znaczy przestałem już pracować jako usługodawca dla branży gastronomicznej, to ten serwis stał się moim serwisem zapleczowym, czyli pozycjonerskim. Dzięki temu, że umieściłem go na takich serwisach jak na przykład WordPress, czy na przykład Good Content, jeżeli chodzi o giełdę, czy o Linkhouse, czy inne tego typu platformy, to mogłem tam wystawić swoją domenę, swój adres swojego bloga i ludzie mogą kupować tam artykuły sponsorowane na takich serwisach. Czasami są to niewielkie kwoty, typu 50-100 zł, ale jeżeli serwis jest już mocny, dobrze wypozycjonowany, ma wartość SEO, to może się okazać, że tam nawet taki artykuł może kosztować kilkaset złotych. Na moim prywatnym blogu geekwork.pl od czasu do czasu zdarza się zgodzić na taki artykuł sponsorowany, który na moim blogu kosztuje od 2500 do 5000 zł za jeden taki artykuł. Więc jak widzisz, posiadanie tego typu serwisów contentowych, które możemy wystawić na takich giełdach, jak właśnie wspomniany Linkhouse czy WordPress, możemy zarabiać całkiem sporo dodatkowych pieniędzy. Oczywiście wcale nie są takie proste, łatwe, intuicyjne, żeby natychmiast tego typu serwis mieć gotowy i przygotowany, ale z czasem może to być inwestycja, która po prostu bardzo się opłaca. Jak już wspomniałem, jest to pewna seria tutoriali dla mojej społeczności, dla ludzi, którzy chcą budować agentów AI. W poprzednich materiałach pokazywałem takie bardzo podstawowe kroki, między innymi jak zrobić stronę internetową, taką bardzo szybką, w jaki sposób zainstalować N8N na swoim własnym serwerze, czy na przykład właśnie czym są bazy wektorowe. O tym wspominałem w kilku moich materiałach. No i teraz w ramach tego tutoriala chciałem zebrać te wszystkie informacje do jednego miejsca, do jednego krótkiego materiału, żeby pokazać cały ten proces. Od stworzenia strony internetowej, przez podpięcie go do agenta N8N, poprzez publikację artykułów w sposób zautomatyzowany na jeden konkretny merytoryczny temat. W dodatku zawrzemy tam taki plot twist, aby to narzędzie już od razu samo linkowało się wewnętrznie i było bardzo, bardzo, bardzo mądre. Ok, no to zacznijmy od kroku pierwszego. Pierwsze, czego potrzebujemy, to hostingu. Potrzebujemy miejsca, w którym możemy naszą stronę kontentową umieścić, żeby później ją wystawić na giełdzie zleceń. Potrzebujemy więc do tego fizycznego miejsca, gdzie są nasze pliki, czyli właśnie hostingu, oraz domeny, czyli adresu naszej strony internetowej, a później musimy mieć tam narzędzie do pisania treści, do jakiejś tworzenia artykułów, jakiś tak zwany CMS, czyli system do zarządzania treściami. No i ostatnia rzecz, no to oczywiście potrzebujemy jeszcze na to konkretnego pomysłu, co te artykuły mają sobą reprezentować, o czym je będziemy tam pisać. Warto zabrać dobrą technikę SEO, żeby te rzeczy były ze sobą podlinkowane, żeby się łączyły ze sobą, o tym za chwilę. Przypomnę, że partner mojego bloga jest Hostinger, a aktualnie w ramach Black Friday dzieje się tam dużo bardzo fajnych promocji. Zwróć uwagę, że kiedy wybierzesz z usług hosting zarządzany dla WordPress, to otrzymasz informację, że w przypadku pakietu biznes, czyli tego najpopularniejszego, zapłacisz niecałe 13 zł miesięcznie, jeszcze dostaniesz 3 miesiące za gratis. Ale w ramach tego jednego hostingu możesz stworzyć aż 50 stron internetowych. Kryteria czy warunki tego serwera są na tyle mocne, że on spokojnie utrzyma kilka serwisów, a jednym z dodatków, który tutaj znajdziesz, jest właśnie agent AI dla WordPressa. Więc to naprawdę fantastyczne narzędzie w bardzo dobrej cenie, które pozwoli Ci bardzo szybko taki serwis contentowy zrobić. Jak to wygląda od środka? Ja już kilka tego typu serwisów posiadam, więc pokażę Ci jeden z kroków, które możesz wykonać, bo w jednym z poprzednich moich materiałów pokazałem to dokładnie krok po kroku, jak to zrobić, a teraz tylko takie drobne przypomnienie. Kiedy mamy nasz hosting, ja akurat nazwałem go sobie Kontenty i Projekty, klikamy Dodaj stronę, wybieramy następnie WordPress. W kolejnym kroku zostaną utworzone automatyczne dane kontaktowe, czyli nasz e-mail administratora oraz hasło. Następnie możemy skorzystać ze wstępnie zaprojektowanych motywów i szablonów, czyli po prostu taki templatek, a możemy stworzyć stronę internetową ze wsparciem AI, z czego teraz skorzystamy. W tym kroku moglibyśmy podpiąć domenę. Jak widzisz, ja mam jeszcze dwie dostępne domeny zupełnie za darmo, więc mógłbym teraz wymyślić jakąś domenę, żeby później z niej korzystać. W sumie spróbujmy, czy na przykład taka domena jak newsai.pl jest dostępna. newsai.pl możemy jej użyć, jeżeli ona jest nasza, my jej oczywiście nie mamy. Jakie tu jeszcze domeny mogły być fajne? Jest AI Fun, projekt 7 to jedna z moich roboczych domen, no dobra. A spróbujmy
AI Newsy. To domyślam, że domena będzie pewnie zajęta, chociaż nie, jest dostępna. AI Newsy jest dostępna za darmo, więc ją sobie od razu wykorzystuję w ramach mojego hostingu. Klikam dalej. Musimy potwierdzić rejestrację. Zgodnie z bazą NASK musimy potwierdzić, że to my jesteśmy rejestratorem tej domeny, aby na przykład uniknąć sytuacji, w której właścicielem serwisu kontentowego, który publikuje duże treści, jest na przykład partia polityczna, która umieszcza tam szkalujące informacje czy jakieś trollboty. Dlatego każda domena musi być zarejestrowana pod jakąś konkretną osobą. Teraz wejdę sobie na szybko na skrzynkę mailową, potwierdzę rejestrację tej domeny i wrócimy do konfiguracji naszego bloga. Czekamy około 3-4 minut, aż cały system do zarządzania treścią, czyli WordPress, przygotuje się tam w sposób automatyczny. Nie musimy mieć żadnej wiedzy dotyczącej programowania, kodowania czy czegokolwiek innego. Dzięki hostingerowi oraz wszystkim automatyzacjom, które są wbudowane, cały system zostanie przygotowany w sposób automatyczny, bez żadnej znajomości kodu. Ani jednej linijki kodu jakiegokolwiek tu nie napiszemy. I strona będzie wyglądała bardzo dobrze i całkowicie spełni swój cel. No i po kilku sekundach mamy do wyboru dwie bardzo ciekawe funkcje. Możemy skorzystać z standardowego systemu do tworzenia treści, czyli WordPress Blog oraz Elementor. Ja lubię bardzo Elementora, więc wykorzystam teraz Elementora. Elementor jest jednym z wizualnych edytorów kodu strony internetowej. Moje strony trzymam często na WordPressie, mam też licencję płatną, w związku z czym skorzystam teraz z tej opcji, ale funkcja z wykorzystaniem standardowych bloków w WordPressie też będzie całkowicie wystarczająca. Zwróć uwagę, że dzięki AI możemy zrobić naprawdę niesamowitą rzecz. Za pomocą jedynego opisu czy kilku zdań możemy stworzyć cały opis naszej strony internetowej. Ale najpierw pamiętaj, że tutaj na dole znajduje się język. Warto go zmienić od razu na język polski, bo dzięki temu cały serwis, wszystkie przyciski będą na pewno w języku polskim. OK. Nazwijmy teraz naszą markę AI Newsy. Typ strony internetowej będzie inny. Zaproponuj opis. Zobaczymy, co nam powie AI, czy przygotuje prawidłowy opis. Przygotuj stronę internetowej zajmującą się newsami dotyczącymi AI technologii. Zawieszczaj tam informacje o osiągnięciach, wywiady ekspertów, case study. Super. Cały opis został przygotowany na podstawie tych dwóch słów, że będzie to serwis AI News. Została przygotowana po angielsku prompt do stworzenia całej strony internetowej. Oczywiście możesz to sobie wziąć, skopiować, przetłumaczyć lub upewnić się, gdybyś chciał korzystać, czy chciałabyś korzystać z jakiegoś innego promptu, bardziej szczegółowo opisać tu szczegóły swojego pomysłu. Możesz to zrobić ręcznie, po prostu wpisując tutaj wszystkie informacje. Klikamy utwórz i czekamy chwilę. W międzyczasie, kiedy instaluje nam się strona internetowa, kiedy szykuje się tutaj wygląd, musimy wziąć jeszcze pod uwagę jedno narzędzie. Jeżeli chcemy budować agentów opartych o sztuczną inteligencję, to potrzebujemy również narzędzia do instalacji takiego narzędzia. Najpopularniejsze dzisiaj takie narzędzie to Nathan, czyli N8N. Tutaj ponownie z pomocą przychodzi Hostinger, ponieważ mają oni VPS, czyli taki prywatny, zabezpieczony serwer, w którym to za mniej niż 21 zł miesięcznie możemy kupić sobie taki hosting, na którym możemy postawić właśnie tą maszynę do tworzenia agentów AI, czyli N8N, z bardzo dobrym ustawieniem całego serwera. Dzięki temu tych automatyzacji możemy tam postawić bardzo dużo. Ja mam taki plan, żeby jednym kliknięciem generowało się 30 albo 40 artykułów na moich blogach kontentowych każdego tygodnia. Więc warto od razu z tego skorzystać. Działanie jest bardzo proste. W momencie, kiedy klikamy wybierz plan, w koszyku warto pamiętać o tym, że możesz użyć kodu rabatowego Geekwork, dzięki czemu cena będzie jeszcze 10 zł mniejsza. Zwróć uwagę, że wtedy wystarczy, że tutaj w kolejnym kroku wybierzesz N8N i tak naprawdę po kilku sekundach będziesz miał zainstalowaną swoją aplikację. Pokażę tutaj jeden tutorial, jak to zrobić krok po kroku, więc nie będę teraz o tym wszystkim opowiadał, ale zwróć uwagę, że w ramach Black Friday są naprawdę bardzo korzystne ceny również Nathana, czyli tej aplikacji do budowania agentów. Wracając do naszej sytuacji, to w momencie, kiedy już będziemy mieli naszą stronę internetową, będziemy chcieli tam wysyłać przez agenta AI tego typu treści. Jak to zrobić dobrze i prawidłowo? No więc z mojej perspektywy można zrobić to na 3 sposoby. Jedną z możliwości będzie skorzystanie z funkcji schedule, czyli tak naprawdę o określonej godzinie, na przykład raz na 3 dni, ten agent się uruchomi, aby przejść kolejne kroki. Na razie stworzymy tylko jeden serwis kontentowy, ale później będziemy mogli go rozgałęzić i rozbudować o kilku kolejnych agentów. Żeby mieć tutaj weryfikację tego, co tam ma się dziać, a zakładam, że będzie to serwis, który będzie publikował newsy o branży AI, no bo taki sobie wymyślił na to koncept, więc w moim przypadku skorzystam tutaj z automatu, który pozwoli mi robić dobry research, do którego mam duże zaufanie. Chodzi o wyszukiwarkę Perplexity. To nie jest do końca agent AI, którego możemy używać w formie agenta AI, ale możemy tutaj wysłać wiadomość do modelu, aby w bardzo łatwy sposób zrobił dla nas w naszym imieniu Perplexity taki dobry research. Robimy to bardzo prosto. Aby dodać pierwsze swoje konto Perplexity, musimy mieć je płatne i tutaj nadal na Elixie czy na Allegro możesz znaleźć kody rabatowe. Głównie dlatego, że swojego czasu firma Perplexity miała współpracę z firmą T-Mobile i rozdawali bezpłatny kod rabatowy na rok za friko. Kiedy już taką funkcję zakupisz, czyli będziesz miał płatne Perplexity, żeby wykorzystać to do researchu,
Oczywiście możesz też skorzystać z dowolnego innego narzędzia. Po zalogowaniu na swoje płatne konto klikamy API. Zostaniemy w pierwszym kroku poproszeni o utworzenie identyfikacji grupy, żeby tutaj coś takiego mieć. To po prostu wystarczy wypełnić nasze podstawowe dane, a w następnym kroku mamy klucze API. Generujemy po prostu nowy regulamin, nowy klucz, akceptujemy regulamin i klikamy generuj nowy klucz, wprowadzamy nazwę, otrzymamy wtedy taki długi, tajny kod sekretny, który następnie właśnie w tym kroku w ramach naszego workflow po prostu podajemy tutaj. Czyli Perplexity, nowe konto dodajemy podając tylko kod API, za chwileczkę wyświetla nam się informacja, że zostało to połączone. W ramach tego planu, którego możesz kupić właśnie w sposób bezpłatny, czy właśnie z jakimś kodem rabatowym, jeżeli masz konto T-Mobile to bezpłatnie, jeżeli chcesz, to taki kod rabatowy ludzie czasami sprzedają, to w ramach tego pakietu masz też $5 do wykorzystania przez API, co jest ilością nie do przerobienia przy takich automatyzacjach, starczy z dużym zapasem. Następnie musimy wybrać model, z którym będziemy chcieli rozmawiać. No, tutaj tak naprawdę nie ma to do końca ogromnego znaczenia przy takiej prostej automatyzacji. Sonar będzie całkowicie wystarczający. Następnie musimy wysłać jakąś wiadomość. Oczywiście moglibyśmy tutaj nadać system prompt, jak ktoś ma się zachowywać, jak agent, który będzie szukał informacji, ma się zachowywać. Na przykład, że ma być specjalistą, entuzjastą, że ma szukać głównie informacji dla branży technicznej, dla branży marketingowej, że jest takim specjalistą. Natomiast druga wiadomość to po prostu taka bardzo prosta wiadomość, którą my wysyłamy bezpośrednio w czacie, bez nadawania roli. Wtedy Perplexity samodzielnie wybiera sobie dalsze kroki, co nam dokładnie będzie się w tle działo. No dobrze, to teraz tutaj nie kombinując przesadnie bardzo, po prostu wpiszmy: Twoim zadaniem jest znalezienie jednego dużego newsa, który wydarzył się w ostatnim tygodniu w branży AI w sektorze marketingu. No i jak klikniemy sobie teraz Execute, to ten krok zostanie już teraz wykonany. Mamy datę, mamy godzinę, kiedy uruchomiliśmy tego typu trigger. Czekamy chwileczkę na odpowiedź, zobaczymy, czy Perplexity od razu udzieli nam takiej odpowiedzi. No i jak widzimy, w ramach naszej odpowiedzi mamy rezultaty, mamy nowości 2025 Google'a, mamy pod spodem jakieś inne newsy, bańka jest 17 razy większa niż w krachach.comów, na temat nagrywam osobny materiał, serdecznie zapraszam. I tak naprawdę możemy z tymi danymi robić kolejne kroki. Co trzeba było z tymi danymi zrobić? No trzeba byłoby je obrobić w sposób ciekawy, interesujący, dostosowany do kryteriów naszej strony internetowej. Więc ja w tym momencie wybiorę sobie agenta AI, tutaj jako nowego node'a, oraz agenta AI, rozumianego jako agent na longchainie, czyli ten klasyczny taki edytor agenta. Musimy wybrać najpierw, skąd będzie on dostawał informacje, czyli co będzie promptem. Tak naprawdę tutaj w tym miejscu moglibyśmy po prostu przesunąć rezultaty, czyli wyniki, które dostajemy od Perplexity, bo w środku wszystkie informacje na ten temat są. Więc moglibyśmy to w taki sposób po prostu przesunąć, że to będą te newsy, które wejdą tutaj do bezpośrednio agenta jako informacje. Pewnie można byłoby to zrobić w taki sposób bardziej porządny, ale ja po prostu teraz chcę tylko pokazać pewną podstawową zasadę funkcjonowania i działania, w jaki sposób te informacje tutaj są przekazywane, żeby tutaj czat mógł taki dla mnie pierwszy artykuł napisać. Wrzucamy ma takie dwa newsy, następnie musimy wybrać system prompt. System message to jest informacja o tym, co dokładnie z tym tekstem, który teraz tutaj agent dostanie, ma zrobić. Czyli to samo, co mówiliśmy w poprzednim kroku, możemy nadać kontekst tego, jak Perplexity miałoby się zachowywać. Natomiast w tym miejscu chcemy poprosić o to, aby nasz agent sformatował tekst w przygotowany sposób odpowiedni do WordPressa. Więc dokładnie tak napiszmy. Ale żeby być bardzo leniwym człowiekiem, ja wejdę sobie do czata GPT i tutaj poproszę go o stworzenie prompta dla mnie. Chcę, żebyś przygotował dla mnie system message, czyli system prompt, do mojego AI. Mój agent ma na celu przygotowywać nowości w branży marketingowej z AI. Dostaje on wsad w formie najbliższego, najnowszego newsa, ciekawostki o tym, co dokładnie się ostatnio stało ciekawego. Następnie agent ma przerobić cały ten tekst w formie rozbudowanego artykułu i dostosować jego formatowanie do systemu WordPress, aby mógł tam łatwo publikować artykuł. Ma więc zwrócić JSON w formie następujących etapów. Najpierw ma być to tytuł artykułu, później slug, czyli nazwa skrócona do tego artykułu oraz sama jego zawartość. Zawartość powinna być sformatowana zgodnie z WordPressem w odpowiednie nagłówki. Przygotuj taki system prompt dla mnie. Jak widzisz, jestem bardzo leniwy, więc zamiast tworzyć system prompty, to proszę po prostu czata GPT czy Claude'a, żeby dla mnie taki prompt napisał. No i jak widzimy, on dokładnie teraz to strukturyzuje, formatuje, nadawał też konkretną rolę tego, kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Mamy jasną komunikację, jak ma to formatować
i mamy ostateczną informację, co ma być wiadomością końcową. Fajnie ustrukturyzowana wiadomość. Moglibyśmy ją przetłumaczyć na język angielski, dzięki czemu zazwyczaj agenci radzą sobie wtedy trochę z tym lepiej, ale nie ma to przesadnie dużego znaczenia. Ok, wklejamy taki system message. Natomiast kiedy otrzymamy teraz zwrot z tej informacji, musimy jeszcze dodać teraz, co będzie modelem AI. W naszym przypadku to będzie OpenAI. Agent AI będzie OpenAI i zostawmy nawet 4.1 mini. Na razie to nie będziemy przesadnie kombinowali. I dodamy mu też pamięć, ponieważ dzięki temu, że on będzie pamiętał wcześniejsze przychodzące wiadomości, to będzie też w łatwy sposób w stanie sprawdzić, czy na przykład wcześniej nie dostał już podobnych podpowiedzi, czy podobnych wiadomości z researchu, więc na tej podstawie powinno to fajnie sobie działać. No i tak naprawdę w tym podstawowym modelu to już by było tyle. Przy czym nie dostaniemy teraz zwrotki w formie już gotowego kodu, będziemy go mieli w pliku JSON, który musimy następnie ustrukturyzować. Ale to za chwilę, bo teraz wrócimy do naszej strony internetowej. Jak widzisz, już taka strona została przygotowana. No i tak naprawdę mamy tutaj wszystkie podstawowe rzeczy. Mamy usługi, no nie będziemy z nich korzystali, ale mamy zaproszenie do newslettera, mamy jakieś opinie. No, jako podstawowy blog całkiem spoko to wygląda, w szczególności, że mamy artykuły i aktualności. Mogliśmy teraz kliknąć utwórz ponownie i system stworzy całą stronę internetową jeszcze raz od początku, albo możemy teraz po prostu przejść do konfiguracji i kliknąć edytuj stronę. Ponieważ wybrałem Elementora, jest to dla mnie trochę wygodniejszy model do zarządzania tymi treściami, trochę bardziej go rozumiem. Natomiast WordPress sprawdzi się tutaj równie dobrze. Tak naprawdę Elementor to potężny system, który też jest wspierany AI. Zwróć uwagę, że teraz wystarczy kliknę tutaj albo tutaj i mam tekst, który mogę edytować. AI, nowości. I już w tym momencie, kiedy kliknę zapisz albo opublikuj, ten tekst zostanie już tutaj podmieniony. Każdą miniaturkę mogę dowolnie zmienić, edytować w bardzo prosty i przystępny sposób. Nie podoba mi się cała sekcja usługi? Po prostu ją usuwam. Nie podoba mi się opinie? Po prostu ją usuwam i w ten sposób powstaje strona główna mojego serwisu. Oczywiście, żeby serwis kontentowy zarabiał, powinien być bardziej dopracowany. Powinno tam się pojawić dużo więcej informacji. Zwróć teraz uwagę na pewną istotną rzecz. W obrębie naszego WordPressa, w obrębie naszej strony internetowej możemy też skorzystać z AI w formie budowania nowych treści. Czyli kiedy wejdziemy we wpisy, dodaj nowy wpis, to możemy skorzystać z pomocy wbudowanej sztucznej inteligencji bezpośrednio od hostingera. Możemy to zrobić tutaj w formie po prostu pisania tekstu, ale możemy też skorzystać z generowania przez Elementora, czyli zobaczyć, ile tych funkcji AI jest. Ale też, jak wspomniałem, moglibyśmy wejść do zakładki Hostinger i następnie mamy generator treści AI. Moglibyśmy tutaj określić, że chcemy napisać wpis o określonej treści, określonej długości i wrzucić tutaj słowa kluczowe, czy czego ta treść ma dotyczyć, albo na czym mają się nasze artykuły skupić. No i tak naprawdę, kiedy klikniemy generuj, to ten artykuł powstanie. Oczywiście należałoby go sprawdzić, zredagować, poprawić, czy zweryfikować, czy wszystkie treści są tam prawdziwe i nam się podobają. To jedna z możliwości, korzystanie z takiego generatora. Możesz też, tak jak pokazałem przed chwileczką, kliknąć wpisy, a następnie dodaj nowy i po prostu zacząć ten tekst pisać w formie nowego artykułu lub wspierać się troszkę ze sztuczną inteligencją, wklejając na przykład niektóre akapity tekstu. Tak jak wspomniałem, treść też można tworzyć za pomocą Elementora AI, ale ja dotychczas z tego nie korzystałem. Natomiast zwróć uwagę, że te wszystkie rzeczy są bardzo manualne, to znaczy wymagają czasu, wymagają zaangażowania, wymagają pamiętania, żeby przejść przez określone kroki. A my chcielibyśmy skorzystać z trochę automatycznego rozwiązania, czyli publikować te artykuły właśnie za pomocą AI, czyli tak jak zaczęliśmy budować naszego agenta, każdej środy czy każdego piątku agent się uruchamia, Perplexity przeszukuje nowe informacje na temat nowości, agent AI oparty na ChatGPT sprawdza, czy najpierw nie mamy takiego artykułu już na ten temat w ostatnich newsach, a następnie przetwarza całość w taki sposób, abyśmy mogli przygotować nasz artykuł do publikacji do WordPressa. Przetestujmy, czy to działa. Kiedy uruchomimy workflow, Perplexity zaczyna przeszukiwać informacje, następnie wróci nam do agenta. I teraz to będzie bardzo ważne, no bo agent oparty na ChatGPT nie zwróci nam dokładnie czystego JSON-a, z którego możemy dalej obrabiać, czyli takiego formatu łatwego do komunikacji, w którym to mamy tytuł w jednym polu jako zmienna, w drugim mamy treść i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy tego typu rzeczy tutaj w środku, więc musimy o to tak naprawdę jeszcze zadbać, żeby teraz to, co zwróci nam agent, można było przetworzyć dalej. Mamy już informację wychodzącą i jak widzisz, ten JSON ma na przykład nieprawidłowe formatowanie. Generalnie wygląda dobrze, czyli jest tytuł, następnie jest content, gdzieś tu jeszcze pewnie jest Slack i w ten sposób ten artykuł by powstał. Moglibyśmy tutaj dyskutować o długości i tak dalej, i tak dalej. Co teraz możemy z tym zrobić? No musimy te dane, które tutaj dostaliśmy, przetworzyć na prawdziwy plik JSON. Ja osobiście do takich zadań programistycznych najbardziej lubię korzystać z AI Studio Google, ponieważ jest to z jakiegoś powodu najlepszy system, który testowałem do tworzenia tego typu elementów. W AI Studio klikamy po prostu czat. Ja w tym miejscu wklejam po prostu to, co dostałem zwrotną informacją od agenta AI i następnie mówię Gemini'owi w tym przypadku w ramach AI Studio, które jest bezpłatne.
dostaję taką informację od agenta AI. Nie jest to prawidłowe formatowanie tekstu, dlatego potrzebuję kodu JavaScript, który pozwoli mi tą zmienną wchodzącą przerobić na prawdziwy plik JSON, aby móc tym dalej plikiem zarządzać. To jedna z tych informacji. To, co jeszcze powinniśmy zrobić, to aby pokazać dokładnie temu agentowi, jak nazywa się zmienna, z której tutaj będziemy korzystali. I ta zmienna będzie nazywała się output, czyli to jest to, co dostajemy. Usuniemy sobie tutaj ten lorem ipsum. Taką zmienną dostajemy jako dane wchodzące od agenta AI do dalszego obrobienia, więc dopiszemy to również agentowi Gemini tutaj na końcu. To jest zmienna wchodząca z gałęzi agent AI. No i poczekamy chwileczkę. W większości przypadków właśnie Gemini najmniej się myli i zazwyczaj zawiera te informacje w sposób najbardziej prawidłowy. Jak widzisz, on teraz tutaj zaczął już to rozkładać, a chyba nie do końca nam o to chodziło, bo on tutaj od razu postawia jakiś tekst, więc musimy napisać mu jak to stosować w Twoim przypadku? Proszę, bardzo dobrze to opisał, właśnie dlatego go tak bardzo lubię. Jeśli input to zmiana zawierająca ten string, to możesz po prostu użyć jej bezpośrednio. Nie mam pojęcia, co on mnie pisze, więc po prostu wracamy z tym kodem źródłowym, wchodzimy tutaj. Tak jak wspomniałem, czy pokazałem przed chwileczką, musisz otworzyć code in JavaScript, czyli nowego noda. Wklejamy zawartość tego maila, parsowania tego tekstu i klikamy execute. Mamy jakąś informację zwrotną, że nie może tego przetworzyć. Więc teraz to, co możemy zrobić najprościej, to po prostu skopiować tekst, wkleić jako błąd, a ja też bardzo często wykonuję po prostu screena tego, co widzę, bo dzięki temu agent będzie dobrze widział, o co mi chodzi i nie będę musiał mu tłumaczyć rzeczy, których tłumaczyć czasami nie potrafię. Klikamy Run, no i zobaczymy, jak w tym momencie agent oparty na Gemini to przerobi. Rozumiem, widzę, że używasz kodu N8N, który ma specyficzne wymagania. Twój JSON parsuje JSON, ale nie zwraca go w formacie, który oczekuje N8N. Ta poprawiona wersja powinna działać. No to proszę bardzo, kopiujemy i sprawdzamy. No i w praktyce dostaliśmy dokładnie to, na czym zależało, czyli mamy sparsowane dane, mamy tytuł, mamy Slack, czyli nazwa skrócona i mamy całą zawartość kontentu. Pięknie. Więc tak naprawdę wiemy, że już te kroki kolejne działają. No to skoro mamy już wyszukanego newsa, napisany artykuł, no to musimy go tak naprawdę teraz wrzucić na WordPressa.